Skąd wzięła się moda na motocykle retro, na motocykle w stylu klasycznym? Wydaje mi się, że stąd, że te motocykle po prostu dobrze nam się kojarzą. Przypominają nam o czasach, gdy byliśmy piękni, młodzi i jeździliśmy takimi motocyklami lub o jeździe takimi motocyklami marzyliśmy. Mija 30 lat, a Ty dalej nie masz prawa jazdy, a dalej chciałbyś korzystać z takiej maszyny. I tu pojawia się ona, czyli Yamaha XSR Legacy w pojemności 125 na kategorię B. Oglądajcie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, ile z tego motocykla można wycisnąć, jaka jest prędkość maksymalna tego motocykla, bo na pewno każdemu z Was od razu to się kojarzy, oglądajcie do końca ten filmik, ponieważ mamy na końcu test drogowy, gdzie wykręcamy ją na maksa. A oczywiście, jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do lajkowania. Dziękujemy za wszystkie komentarze, dziękujemy za wszystkie nowe subskrypcje. Bardzo miło jest nam Was widzieć i cieszymy się, że razem możemy ten kanał tworzyć i tworzyć te treści. Wracając do naszego wspaniałego i pięknego motocykla XSR. Oczywiście jest to bardzo sprawdzony patent, czyli maszyna, która już gdzieś występuje w jakiejś wersji, czyli Yamaha MT-125, w jakiś sposób zmodernizowana, aby stworzyć kolejny model na potrzeby rynku. I oczywiście tutaj mamy stalową ramę typu Delta Box i silnik żywcem wyciągnięty z Yamaha MT-125. I doszło nam tutaj body, które ma być w stylu retro, ma ten styl klasyczny przypominać. No i Yamaha świetnie to wyszło. Oczywiście klasyczny zbiornik. Tutaj jest to nakładka plastikowa, a właściwie trzyczęściowa nakładka, lewa, prawa i środkowa. Zbiornik metalowy jest pod spodem. Oczywiście piękna, klasyczna lampa, która oczywiście jest LEDowa. Świetne logo XSR na środku, bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście ładne aluminiowe bloczki, które też dodają takiego klasycznego klimatu. Tutaj trochę przesadzili te kierunkowskazy takie, no już czuć, że to jest ich czas, ale do tego stylu retro jakoś tam w miarę pasują. Oczywiście bardzo fajna, klasyczna kanapa. Tutaj takie ładne wstaweczki i również taki aluminiowy, fajny bloczek, który też dodaje tego klasycznego stylu. I tak właściwie to tyle. Troszkę inna kierownica, troszkę inna pozycja za kierownicą i inny wyświetlacz. A tak to mamy, można powiedzieć, żywcem Yamaha MT-125 w ubraniu retro. Oczywiście, będzie bombę słychać? Jeżeli chodzi o Yamaha XSR, jest już na rynku parę lat. Na początku występowała w wersji podstawowej, później Yamaha wypuściła wersję Legacy, czyli taką wersję, powiedzmy, limitowaną, lepiej doposażoną. I od kiedy wersja Legacy się pojawiła, tak naprawdę sprzedaż wersji podstawowej mocno spadła, ponieważ ta wersja jest po prostu nie dużo droższa, a dużo ładniejsza. Co otrzymujemy w wersji Legacy? Przede wszystkim szprychowane koła. Felgi aluminiowe, szprychowane, które są felgami dętkowymi. Ale z uwagi na to, że jest to ładny, klasyczny styl, nie patrzymy tu już bardziej przez pryzmat praktyczności, a przez pryzmat tego, jak to się podoba. I taka szprychowana felga w tym tego motocykla po prostu pasuje bardzo ładnie. Plus złoty kolorek, wygląda to naprawdę świetnie. I oczywiście w tej wersji mamy oponki Metzellera, oponki Karoo, co powoduje, że ta opona jest pękata, jest dość gruba. Wygląda na oponę w stylu motocykli trochę enduro, trochę ADV, takim bieżnikiem mieszanym, a bardziej w stylu scrambler, więc dla niektórych jest to motocykl, który możemy nie tylko jeździć po asfalcie, ale też z tego asfaltu zjechać. No i to fajnie się nam tutaj dopełnia całości. Oczywiście są to opony, uwaga, dętkowe, więc w przypadku jakiejś sytuacji przebicia i tak dalej, no to dętka do wymiany. Co dalej w wersji Legacy? Poza tymi kołami mamy też specjalne malowanie, które ma nawiązywać do stylu retro, czyli w tym roku srebrny zbiornik, bardzo fajne logo XSR i takie czerwone paski. W tamtym roku był to kolor czarny ze złotymi dodatkami, czyli do tych ładnych złotych felg kolor ładnie się wpasowywał. W tym roku jako nowość model 2025 otrzymał nowe malowanie, czyli to jest to srebrny zbiornik paliwa z czarnym pasem, białe błotniki przedni i biały błotnik tylny. Co jeszcze w wersji Legacy? Osłona, dwuczęściowa osłona układu wydechowego, aluminiowa, która no, też dodaje takiego klasycznego stylu. W wersji podstawowej jest to osłona plastikowa, więc tutaj na pewno też jest to
jakby lepszy materiał, bardziej nawiązujący do stylu retro i na pewno też do całości dużo lepiej pasuje. Można powiedzieć, że to tyle, jeżeli chodzi o zmiany między wersją podstawową a wersją Legacy. I oczywiście drobne zmiany, ale na pewno bardzo się podobają i ta wersja Legacy jest teraz wersją najpopularniejszą. Oczywiście jeżeli chodzi o parametry silnikowe tego motocykla, to tak jak w MT-125 mamy tutaj 15 koni mechanicznych, czyli maksymalną dopuszczoną przez przepisy moc. Mamy tutaj 11,5 N momentu obrotowego, więc to pozwala w fajny, przyjemny sposób przemieszczać się po mieście. Oczywiście nie mówimy tu o jakichś zawrotnych prędkościach, a na końcu dowiecie się, jakie to są prędkości maksymalne dla tego pojazdu. Jeżeli chodzi o masę, mamy tutaj 140 kg, wysokość siedzenia jest na poziomie 81,5 cm, natomiast fajna, dość płaska kanapa powoduje, i to jest też mega plus, że osoby wysokie mogą spokojnie przesunąć się na tylną część kanapy, więc jeżeli się nie mieścimy w MT-ku, bo tam kanapa jest dzielona, w sensie bardziej wyprofilowana, to XSR bardzo pomoże, ponieważ przesuwając się do tyłu robimy sobie więcej miejsca na ręce i dzięki temu mamy większy komfort przemieszczania się. Kierownica w XSR-ce również jest inna niż w MT-ku, jest bardziej jakby pozycja wyprostowana, kierownica jest wyprofilowana troszkę do góry i takie jest moje odczucie, przesunięta naprzód, więc mimo tego, że jest to motocykl w stylu retro, nie siedzimy tutaj chopperowo, dziadkowo, tylko jednak ta pozycja jest troszkę przesunięta do przodu. Co do jakby elektroniki, no nie ma tutaj specjalnie dużo, tak naprawdę mamy tutaj tylko podstawowy ABS. Nie mamy tutaj ani kontroli trakcji, ani komunikacji z telefonem komórkowym, więc Yamaha mimo tego, że wprowadziła nowy model, nie zmieniła tutaj praktycznie nic względem modelu poprzedniego. Wyświetlacz w stylu klasycznym, ale elektroniczny. Z czytelnością jednak jego można mieć wiele do życzenia. Jest to czarne tło, białe znaki. W pełnym słońcu może być troszkę słabo. Ale co potrzebujemy? Oczywiście prędkość maksymalna, wyświetlacz biegu, co dla osób początkujących jest super, obrotomierz tak jakby dookoła i tutaj akurat widoczny jest przebieg całkowity. Guziczkami bocznymi zmieniamy sobie parametry, czyli są to tryby dzienne, dalej mamy oczywiście godzinę, średnie spalanie w trybie litry na kilometry, na 100 km oraz ile kilometrów na 1 litrze. Oczywiście też przy średnim trybie, średnia prędkość, jasność wyświetlacza, no i przebieg całkowity, do którego wracamy. I oczywiście, tak jak wspomniałem, standardowo ABS. Nie ma ani kontroli trakcji, ani komunikacji z telefonem komórkowym, więc jest to bardzo uproszczona elektronika. Więc tak naprawdę o tym motocyklu zbyt dużo nie ma co mówić. Tak, jest to motocykl bardzo prosty, bardzo przyjemny do jazdy. Motocykl, który budzi fajne wspomnienia. Dużo klientów wchodząc do salonu mówi, ale fajna WSK, też taki właśnie klasyczny zbiornik, prosta kierownica. Maszyna przede wszystkim jak to Yamaha, bardzo trwała, niezawodna, o w miarę poprawnej dynamice oraz o dobrych parametrach, tak jak na przykład zawieszenie, które mamy tutaj upside down, średnica golenie to jest 37 mm, więc jak na 125 bardzo przyzwoicie, podobnie jak w MT-ku, tylny amortyzator, centralnie zamocowany amortyzator, który nie ma żadnej regulacji, więc tutaj są to proste rozwiązania. Ten motocykl ma się po prostu podobać i tak jest ładny, jest bardzo klasyczny i pozbawiony zbędnych jakby dodatków, jakichś niepotrzebnych rozwiązań. Więc tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tę maszynę. Obejrzyjcie sobie jakby nasze wrażenia z jazdy tym motocyklem, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i zapraszamy do testowania i do kupowania. Do zobaczenia. A więc XSR 125. Bardzo przyjemny motocykl w stylu retro, 125, która słuchajcie, nie ma jakichś tam porywających parametrów, ale takie, które dają tą przyjemność z jazdy, dają możliwość swobodnie przemieszczać się po mieście, no i jakby użytkować ten pojazd na co dzień. Oczywiście jeżeli chodzi o parametry, te 15 koni mechanicznych, to jest maks, co można z tego motocykla uzyskać i wyciągnąć i tak naprawdę nie spodziewajmy się jakichś ogromnych przyspieszeń czy jakiejś tam super wielkiej dynamiki, ale bez prawa jazdy to jest i tak naprawdę wystarczająco.
Te prędkości przyjemne to jest raczej wszystko w granicach tych 70-80 km na godzinę. Wszystko powyżej, no to jednak jest troszkę, trzeba ten silnik troszkę na to przygotować i troszkę go podkręcić, więc sprawdzimy, ile jedzie XSR 125. Jest już 100. Informacja VVA, czyli ten system Yamahy o dodatkowym, jakby mocniejszym otwieraniu się zaworów. Mamy 106 na godzinę i jakieś 8,5 tysiąca obrotów. Pod górkę maszyna troszkę puchnie, więc prędkość spada. No i zobaczymy za chwilkę, jak z tym bardziej płaskim odcinkiem. Co tutaj uda się z tego wycisnąć. Ok, mamy 110. Oczywiście 110, nie ukrywajmy, troszkę oszukane, bo jednak toczymy się lekko z górki. Tutaj jest bardziej płaski odcinek. No i maszyna lekko zwalnia, co oznacza, no, że trzeba się nastawić na prędkości typu 105 na godzinę, 107 przy jakby normalnych warunkach, czyli przy płaskiej drodze i przy standardowym obciążeniu. Mówię o standardowym, ponieważ w przypadku mojej wagi to jest trochę poniżej 70 kg, więc raczej waga piórkowa. I teraz piękny łuk. Zobaczmy, co ten sprzęt potrafi. Słuchajcie, nie ma co czarować, jeżeli chodzi o 125, zazwyczaj system jest zero-jedynkowy, czyli raczej gaz na maksa albo gaz zamknięty. O, tutaj całkiem przyjemnie się składa w zakrętach, można się pewnie motocyklem położyć. No i dobra, lecimy z tematem. 6. bieg, 88 na godzinę, 93. Do tej setki zbiera się naprawdę bardzo dynamicznie. Tutaj no troszeczkę przesadzimy z tą prędkością, bo lecimy lekko z górki, czyli nawet 121. Oj, panie, ale się rozpędzamy. 125. Ile pojedzie 125? No 125, proszę pana. Ale nie ma co ukrywać, że jedziemy z górki, więc ten pomiar na pewno nie utrzyma nam się zbyt długo. Proszę bardzo, na odcinku bardziej płaskim maszyna zaczyna zwalniać i zaczyna nam się robić 117, 116. Pod górką zapewne zwolni do 110, 105. Już słychać, że to obciążenie maszyny się zwiększyło. Ten dźwięk nawet silnika jest troszkę inny. Oczywiście przepustnica wykręcona i mamy te 107. Powinno się to 105 utrzymać. O, tu nawet troszkę wzrosło, więc jest nieźle. Płaski odcinek i te 110 sobie utrzymujemy. Nawet troszkę nam przyspieszy, ale no, na liczniku udało się te 125 wykręcić. Oczywiście jest to trochę oszukane z uwagi na pochył powierzchni. Tutaj mamy 120, no, praktycznie na płaskim odcinku, więc jest ok. Oczywiście tutaj styl jazdy to jest trochę 125 killer, czyli gaz wykręcony na maksa. I tutaj warunki jakby decydują nam o tej prędkości, bo z górki ona przyspiesza, pod górkę ona zwalnia, więc tak naprawdę oczywiście nie jest to w żaden sposób zalecany styl jazdy dla motocykla, bo ponieważ przy takiej jeździe maszyna na pewno straci nam na żywotności. Myślę, że takie 100 na godzinę prędkością przelotową będzie dla tego motocykla prędkością optymalną. Także dzięki, serdecznie polecamy, bez prawa jazdy naprawdę można fajnie i przyjemnie sobie jeździć.